frytki plus Rosjanin. Doktor Piri wygląda na takiego, powiedziałbym, alternatywnego doktora. Paweł ma bardzo dużo takich umiejętności przywódczych też. Wejdźmy do tego przybytku z 28. Jeszcze 2 lata i będą obchodzić 100 lat, moi drodzy. Witam serdecznie w odcinku numer 2. Ten ziomek to nie William, bo on się zmienił o 6 rano z kimś. Ten ziomek to normalnie budzik, no. Gada i dalej gada, ale jak zobaczył, że już wstaje, to odszedł. Co to za mentalność? Słuchajcie, łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej. Ja zbieram manatki i spadam stąd. Ale pospałem. Na zewnątrz tropik mokry od środka. To znaczy, że intensywnie oddychałem. Para wodna się uskropiła. O. Ale spokój. Dobrą miejscówkę wybrałem. Przesuszymy namiot, złożymy rzeczy i będzie elegancko. Nie ma nic gorszego jak mokry namiot, bo później zaczyna śmierdzieć. Po prostu. O kurczę, nie znam tych ptaków. Powiem wam, że wiecie, ile woda kosztowała u tego ziomka z Bangladeszu? 4 zł. 4 zł woda. Jacie. Chyba jedna z najdroższych wód w Mali jeszcze była droga. W Mali, w Burkina Faso chyba też była droga. Ale jedna z droższych wód, w sumie aż tak dziwne, że taka droga w tak relatywnie rozwiniętym kraju. Ale pal go 8. Na śniadanie tuńczyk z kortami tenisowymi. Tuńczyk na oliwie, żeby trochę energii złapać. No i będziemy jechać do Betlejem. Do Betlejem. Chcę wam coś pokazać. Tutaj z rana będzie trochę może lepiej było widać. Koszy już dawno nie ma, w sensie są obręcze. Ale gdyby ktoś z was się zastanawiał, co tu jeszcze można by było ukraść i dlaczego jest ochrona całodobowa, to ja już wam mówię. Tutaj jeszcze można ukraść siatkę, można ukraść te słupki. Dużo rzeczy można ukraść. Można ukraść. To wszystko, co tutaj dookoła, można ukraść. Jak z Wilsonem sobie pogadałem, to zapytałem, kto przychodzi grać. To powiedział, że przychodzą Afrykanerzy, czyli biali. A zapytałem właśnie, czy czarni też przychodzą grać. Powiedział, że nie. Czarnych nigdy nie widział. Tylko biali przychodzą. To jest jedyny kort, który nadaje się do gry w tenisa albo w badmintona, nie? Bo jest w najlepszej kondycji. W sumie widać, że ktoś tutaj też dba i wyciąga pieli te chwasty. Ogólnie problem, bo w moim materacu, pomimo że zakleiłem 3 dziury, to i tak po 8 godzinach powietrze schodzi. Jak powietrze schodzi, bo tak naprawdę to powietrze izoluje. Jak powietrze schodzi, no to ciało zaczyna dotykać ziemi. Jak zaczyna dotykać ziemi, no to po prostu czuć zimno. Ach, niedobrze. Niesamowite jest to, że tutaj w RPA, przynajmniej na południu, w jakiej miejscowości nie jesteś, wszędzie są restauracje, guesthouse'y, hotele. Tylko jak, po prostu to jest tak, jakby tutaj turystyka walili drzwiami i oknami. Nie wiem, z czego to może się brać, ale zobaczcie sobie na mapie, ile jest hoteli. Każde miasteczko, takie malutkie po 10-15 tysięcy, co najmniej z 10. Minimum z 10-15. Od groma. Cisza jaka, co? Przeszywająca. Jest godzina 10:00. Początek tygodnia. No zobaczcie. Chłopaki sobie stoją, bo nie mają co robić. Zobaczcie, stary dystrybutor paliwa. No powiem wam, hit na skalę, powiedziałbym historyczną, muzealną. Zobaczcie, pięknie zachowany. Ciekaw jestem, ile może mieć lat.
Jesteście w stanie ocenić? Wydatować? Wow. Kurde, to jest klimat. I zobaczcie, tam jest tak jakby druga część miasteczka i tam mieszkają czorni. Tu, centrum, kościół, mieszkają Afrykanerzy, czyli biali. I no tutaj jeszcze widać, na tych obrzeżach tej części też są czarni. No ale jak ktoś wam będzie mówił, że apartheid został zniesiony, podziały zostały zniesione, nie słuchajcie. Realia mówią co innego. Wystarczy przyjechać do pierwszego lepszego miasteczka, zobaczyć jak są rozmieszczone domy. Mówię o większości domów, bo to nie jest też tak, że 100% jest w centrum białych i 100% tam. Tam nie ma białych, a tutaj jest na obrzeżach troszkę czarnych. Więc tak to wygląda. No. I powiem szczerze, że bawi mnie, kiedy ludzie zza szyby samochodu przyjeżdżają do RPA i wiecie, wyciągają wnioski, że nie, już tutaj podziałów nie ma. Bo tak było w tej pierwszej serii właśnie z RPA w komentarzach. Niektóre komentarze, nie, już nie ten, la. Słuchajcie, żeby takie wnioski wyciągnąć, to trzeba pójść, wyjść z samochodu, połazić, poszwędać się, poobserwować, pobyć blisko tych ludzi, zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi i wtedy można gadać. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy raz w RPA byłem w 2019 roku. Powiem wam, że wydawało mi się wtedy to ogromnym wyzwaniem, chociaż teraz też jest to wyzwanie, nie ma co ukrywać, troszkę więcej człowiek ma doświadczenia i taki mądrzejszy, takiej wiedzy, wiecie, życiowej, podróżniczej ma nabranej, to trochę jest łatwiej, ale wciąż RPA wydaje się kierunkiem wymagającym. Mówię tutaj o sandałowaniu w pojedynkę z plecakiem, blisko ludzi lokalnych. No więc tak, zobaczcie, nawet tutaj jest droga. To nie jest krajowa, w każdym razie ruch jest znikomy. Bardzo mały ruch. Te przestrzenie są duże i samochodów jest mało. Zobaczcie, początek tygodnia, poniedziałek, a jest, to zobaczcie, jedna ciężarówka, tam jakieś autka jadą 4, ale w moją stronę nic. Patrzcie jakie przestrzenie, nie? Czujecie? Ile tutaj trzeba się nałazić? Ja z tych miasteczek normalnie wychodzę, słuchajcie, tymi tropami tych krów i wydeptane ścieżki przez lokalnych. No tutaj można wlecieć. Tutaj niedobrze, bo tutaj jak jest woda i jest gorąco. Good morning, sir. Chciałem powiedzieć father. Mordo. Idzie ekipa. Czołowa, od razu walka. Ale będą mnie kopać po kostkach. Przejdźmy sobie. Good morning. Good morning. Good morning. Przed nami dzisiaj łapanie stopa na takiej drodze. Kurde, z kilometra widzę, czy coś jedzie. Nie wyszło. Ale postoimy, coś tak czuję. Hello, brother. Widzieliście? Ja już jaki mam akcent. Jak mówię hello, brother, to mówię hello, brother. To jest ogólnie skrócenie, to tak w angielskim, amerykański angielski, brother. W południowoafrykańskim też tak się mówi, Jak już tak wiecie, tak konkretyzując, brother. Tak się nie mówi w pełni, tylko tak się skraca. Tutaj ziomek popierdziela z wędką. Tu 2 ziomków sobie plotkuje. Tutaj ziomek na przechadzce. Koleżanka do sklepu idzie. Ja łapię stopa. Tam ekipa nie wiem na co czeka. Do szkoły chyba jedzie. Na takiej przestrzeni ci ludzie wyglądają jak takie mróweczki. Tak chodzą sobie. Gwoździa sobie wezmę, a nawet 2, a nawet 3 o poranku. 3 to jest porankowa dawka. Skazana. Okazuje się, słuchajcie, że nie tylko ja łapię stopa. Tutaj ludzie lokalni cały czas idą, chłopaki we 2 idą. Też łapią cały czas, tam ktoś też szedł, ale złapał. Więc tutaj jest problem, kurczę, jest problem z transportem. Nie ma co ukrywać. Good morning. You. Jest, Bethlehem.
Yes. Tôi chẳng đi phone này đây. Chào khoa đây, your friend. No friend. I know. Zero. Zero. Zero friends. Zero. Yeah. I try to stop. Nie jest takie proste. Ale dużo aut jedzie z białymi, więc jakąś szansę mam, że może po prostu tak zwana biała ręka mnie uratuje. Godzinę tutaj już stoję. To już nie wiem, z 5 osób prosiło mnie o pieniądze, ze 2 osoby o pracę. Ja mówię, ja z Polski jestem, toż ja nie stąd. Czekaj, będę łapał. Wojskowi, nie udało się. Jeden ziomek taki młody liże butelkę po mleku od środka i mówi, żeby dać mu 5 randów. Ja mówię, że nie dam mu 5 randów, bo wszyscy chcą ode mnie pieniądze. On mówi, nie no daj. No i myślał, że ja nie wiem, jak wyglądają randy. Jak wygląda, wiecie, ten pieniądz, 5 randów. No i on coś tam wyciąga tak z tyłu, wiesz, z majtek, nie? No myślę sobie, kurde, czyżby noża wyciąga? Czy o co chodzi, nie? Nie wiedziałem, że on chce wyciągnąć pieniądze. I tak sobie rozkminiłem, kurde, ale by było, gdyby wyciągnął, wiesz, kosę, nie? Dawaj, mordo! 2 w kabinie, 3 by się jeszcze spakował. Tutaj za kim jedziemy się złapało, no w sensie to nie jest, wiecie, to nie jest autostop, to jest, moi drodzy, skoordynowany transport, który się zatrzymał. Autem prywatnym. O. Tutaj chłopaki też się złapali. Tutaj Zaki, kierowca, do Betlejem jedzie. O tak o. No i tutaj zobaczcie, no widoczki można podziwiać. A za 10 zł jadę do Betlejem. W ogóle ruch taki znikomy, że aż ciężko w ogóle opisać. No dobrze, dojechaliśmy do Betlejem. Pokręcimy się, zobaczymy, co tutaj słychać. Już na pierwszy rzut oka dobrze to wygląda, nie? Pójdziemy, pokręcimy się, zobaczymy co i jak. I tego. How to open. Okay. Thank you so much. Plecak do bagażnika. Pamiętajcie, nie każdemu. Thank you, brother. See you. Koleżka z Lesotho. Takim można ufać. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale tutaj autentycznie jeszcze w sierpniu może być śnieg. Normalnie w mieście. Zobaczcie, ile kamer załadowali. Dawno już tylu nie widziałem. Pójdziemy sobie, zobaczymy ratusz w Betlejem, który pamięta wojnę burską. Ale tutaj to chyba trzeba światła przestrzegać. Czekaj, bo jak cholera nie wiem, kto ma zielone, ty, czy ja, czy wy. Wejdźmy sobie, zobaczmy. Tutaj jest 1931, ale prawda jest taka, że ten ratusz jest o wiele starszy. Tak naprawdę on jeszcze pamięta wojnę burską, 1890 z kawałkiem. Pomimo, że Betlejem datują na 1859 rok, to tutaj mamy Francisco Paulus Naude, Bur. Jego rodzina tutaj była wcześniej, rzecz jasna, ponieważ te ziemie wokół tego miasta są okropnie żyzne. Okropnie mówię, bo to wręcz spichlerz dla tego regionu niegdyś, dla tego wolnego state'u, wolnej części państwa. Na ochranie 15 osób siedzi. Hello, good morning. Zobaczcie, i tutaj cały czas ten ratusz pełni funkcję administracyjną od samego początku, moi drodzy. Ludzi sprzątających tam, nie wiem, 20. Czy chcecie, czy nie chcecie, już tutaj w miasteczku widać więcej bezdomnych i takich osób zagubionych. Ja to tak zawsze nazywam. Ludzie bez pracy to ludzie, którzy się marnują. O, jaki krzyk mody, szanowny panie, proszę zobaczyć. Komuś tu już przeszkadzało. Zobaczcie, jaka ciekawa moda. Widać, czy nie widać? Taka bym powiedział, że takie lata 2000? Jak kiedyś w Polsce? Czy ja się mylę? Mam takie wrażenie, takie odnoszę. Co chwilę powtarzam, że się świat trochę zatrzymał. Tutaj, w tej części świata. Ale ja tak czuję. Ja naprawdę tak czuję, moi drodzy.
Zobaczcie na to. Parkometr starego typu. Tutaj już ktoś załadował wykałaczkę. Wyprodukowany, zobaczcie, Philip, Caroline w tym, w Johannesburgu. Proszę zobaczyć, do tej pory stoi. Nie uwalili. Ale ładny egzemplarz. Zobaczcie, ja te wystawki to bardzo lubię. Proszę zobaczyć, co tutaj na tych wystawkach pokazują. Takie bajery, szmery. No ciekawe, no bo to można sobie zestawić z tym, co wiecie, co faktycznie się sprzedaje, czego ludzie oczekują, jaki styl dla mężczyzn jest reflektowany. Kurde, jaki plecaczek, ty. Awej, lecimy tak na czerwono-zielonym. Mordula. Ja mam zielone. Pełna kultura dzisiaj. Powiem wam tak, jak ludzie mówią, że Ziemia jest przeludniona, to ja zapraszam do RPA. Autentycznie. Zobaczcie, tutaj jest tyle przestrzeni, tyle w ogóle miejsca do życia. Tylko też jest drogo, tak jak wspominam, nie? Bo jeżeli ja mówię, że jest drogo, to jest drogo. Bo jeżeli rozmawiam z ludźmi lokalnymi, oni też powtarzają to samo, że jest naprawdę, kurde, wymagająco. W mieście musi być park. W parku musi być, moi drodzy, kościółek z piaskowca. Ogólnie to chrześcijaństwo tutaj, no to powiem wam, to jest trzon. Chcecie czy nie chcecie, to jest trzon. To też nie jest tak, że ja faworyzuję chrześcijaństwo. Tylko chcę wam dać do zrozumienia. O, prezerwatywa. Dobra. Chcę wam dać do zrozumienia, że najzwyczajniej w świecie chrześcijaństwo podnosiło jakość życia pod każdym względem. Nawet pod względem higienicznym. Edukacja w szerokim tego słowa znaczeniu. Zobaczcie, no nie można wejść. Jak wejdę, to tak jak będzie jak na tamtym odcinku, na poprzednim, pierwszym odcinku z RPA, z tej serii RPA 2 z Jak to daleko, policja mnie cmyknęła. No i niestety, no, jesteś w mieście, chciałbyś zobaczyć kościółek, no nie zobaczysz. No bo zamknięty, możesz przyjść w niedzielę zobaczyć. A tak to zapomnij, bratku. Kto mi wytłumaczy fenomen, gdzie bym nie był na świecie? Naprawdę, wszędzie, gdzie byłem, jak tylko się walnę gdziekolwiek, tak o poleżeć na słoneczku, podbijają do mnie bezdomni. Mówię wam, tak często, że bania mała. Nie ma znaczenia gdzie. Czy to Afryka, Azja, Ameryka. Nie ma bata. Zawsze bezdomny do mnie podbija. Czy ja po prostu... Mi tak dobrze z ryja się patrzy? Czy ja po prostu wyglądam na jakiegoś księcia? Czy na kogo? Nie mam pojęcia. To chyba jakieś przyciąganie, nie wiem. Ale idziemy, wiecie co? Zabieram was do jednego z najstarszych hoteli. Nie będę tam spać. Chociaż cena jest przyzwoita, 130 zł za nockę. To... Kurde, ten kaszel mi się trzyma, ale kaszel ponoć może się trzymać nawet miesiąc od infekcji. Idziemy do hotelu, który zachował jeszcze autentyczny taki swój styl z 1928 roku. No i pójdziemy sobie tam do restauracji, coś sobie zjemy. Dobra? W poprzedniej serii z RPA ktoś napisał taki ciekawy komentarz. Cytuję. Kierowniku, ta flaga Polski na kapeluszu to ci bardzo często ratuje dupę. Moi drodzy, umówmy się, to tak jak ja bym was zapytał, jak wygląda flaga Lesotho albo Eswatini, albo gdzie są te kraje. 99,5% ludzi, których spotykam na swojej drodze, oni nie mają zielonego pojęcia, gdzie jest Polska i jaka jest flaga Polski. Nie świrujcie aż tak. Naprawdę, mówię wam. To jest mój kolega, ten z kijkiem. Wykręcony świr. Poznacie zaraz Pawła. Paweł z Betlejem. Betlejem na język polski to dom chleba. Ze względu na żyzne gleby po prostu, nie? Paweł ma doświadczenie w strzelaniu. Paweł jest wyborowym z Betlejem, nie? Tak, żebyście też wiedzieli. Paweł ma nadprzyrodzone moce. Paweł ma bardzo dużo takich umiejętności przywódczych też. Ale to miasteczko jest małe. O matko święta.
Ale ta przestrzeń uliczna naprawdę, no robi wrażenie ogromne. Chcecie czy nie chcecie? Nie kręciłem, tam pani taka biała właśnie z tyłu, Afrykanerka. Stoi normalnie, wiecie, na ulicy, na światłach, zbiera pieniądze. I widzicie, to nie jest kompletnie też tak, że wszyscy tutaj biali są zamożni. Nie, w żadnym wypadku tak nie jest. I ja to wiecie, jak tak się szwendam, to ja to po prostu widzę na własne oczy. Że można zdementować mit białego bogatego w południowej Afryce. Zobaczcie na to. Python alarms. W RPA są węże. Jest ich około 170 gatunków. Około 30 jadowitych. Good morning. Ale tak naprawdę no, na obszarach wiejskich głównie można się martwić, a na pewno nie w mieście, które leży na 1700 metrów nad poziomem morza. Szanowni Państwo, bądźmy racjonalni. Tak samo lokalni tutaj nie mają kompletnie świadomości o tym, jak funkcjonuje tutaj, wiecie, świat zwierząt, ponieważ gość mnie pyta, a nie boisz się, że cię skorpiony, jak będziesz spał, zaatakują? Jak będziesz spał w namiocie? Nie boisz się? Ja mówię, mordo, węże, skorpiony, to wszystko, jak tylko usłyszą szelest, no to już zmykają sobie, żeby nie ryzykować swojego życia. To nie jest tak, że zwierzęta chcą cię od razu, wiesz, uśmiercić, tak? To nie działa. Nie, w żadnym wypadku. One minimalizują. Krzywda się dzieje człowiekowi tylko w momencie, kiedy zaskoczysz z reguły. Albo na przykład ma młode i próbuje te młode ochronić. Kolejny parkomet. Zobacz, tutaj jest przycisk nawet. Tutaj można włożyć 50 centów. Dawało ci 60 minut maksymalnie. Zobaczcie. W języku Afrikaans i w języku angielskim. Ciekawe. Ale tutaj zatkane. 20 zatkane chyba i 10 zatkane, a 50 odetkane. Tutaj więcej ich jest. Zobaczcie, niezdemolowane. Ale super. Pamiątka niezła. Coś tutaj z tyłu? Nic nie ma, ale nie używają już. Jak oglądacie odcinki, to możecie zobaczyć na odcinkach niemieckie fury. FS Free State, czyli wolny region. To jest autko, które jest z lat 70., może 78, 79. On jeszcze chyba był produkowany do 85 roku, nie? Zobaczcie, jaki fantastyczny stan tego auta. A nie, pomyliłem się, to jest 230e. A wyglądał mi z przodu jak na tą 123, na tą beczkę. Warto też zaznaczyć, że w południowej Afryce są produkowane właśnie auta. Mercedesy, Volkswageny, BMW. Tak jest, właśnie tutaj. Od 58 roku, tak plus minus. Mają tutaj swoje fabryki. Wejdźmy do tego przybytku z 28. Jeszcze 2 lata i będą obchodzić 100 lat, moi drodzy. Wow, ale klimat. Pięknie. W sumie bym się mógł zatrzymać tutaj. Wchodzę do części restauracyjnej chyba. W sumie nie wiem, tak mi to przynajmniej wygląda. Proszę zobaczyć. Puściutko, nie ma tutaj zbyt dużo ludzi, ale klimat taki ekskluzywny, no wręcz powiedziałbym pański. Proszę zobaczyć, tutaj kominek, tutaj buteleczki starych napitków, a tutaj jeszcze, zobaczcie, biała magnateria, która się raczy trunkami wysokoprocentowymi. Otwieram restauracyjną kartę, proszę Państwa, są pizze, czekajcie, zaraz sobie coś wybierzemy. Ten kaszel to mnie zadusi, ty. Jako prawdziwy Polak zjem schabowego tutaj w RPA i napiję się kawy filtrowanej. Chcę tutaj zauważyć, zobaczcie, jakie są przepiękne obrazy, ale na obrazach nie uświadczycie osoby czarnoskórej. Ja nie chcę być po prostu, wiecie, dociekliwy czy jakiś taki, tylko mówię wam po prostu to, co widzę i to, co jest. Klimat samej restauracji, mistrzostwo. Jeżeli tutaj będziecie, no to koniecznie wpadnijcie chociaż na kawkę. No i oczywiście, jak będziecie chcieli, no to na schabowego, na tego sznycla takiego. Można powiedzieć niemiecki sznycel. Stara kasa, nie będę dotykać, bo szkoda. Szkoda dotykać, żeby coś tutaj uszkodzić. Zobaczcie, no przepiękne. To jest zabytek. Łuski od pocisków artyleryjskich. Wow, ogromne.
Takie pociski niosły ogromne zniszczenie, szanowni państwo. Śmiało można powiedzieć, że to jest jedno z bardziej ekskluzywnych miejsc tutaj w Betlejem. Cieszę się, że do niego trafiłem. Proszę zobaczyć, tak, sznycel, czyli mamy tutaj poczciwego schabowego, który znamy, proszę bardzo, z piersi kurczaka. Mamy tutaj cebulkę chyba, tutaj mamy frytki, tutaj mamy szpinak, tutaj mamy kawałeczek babki ziemniaczanej, co jest no dość, powiedziałbym, nietypowe na RPA, ale że jesteśmy tutaj u Afrykanerów, no to mamy sos z pieczarek. Dokładnie, smacznego i tutaj kawka jeszcze smacznego, moi drodzy. Ja teraz sobie próbuję tego pięknego dania. Powiem wam, że no cudo. Swojskie tematy. Wiem, że to powtarzam, ale to jest niesamowite, jak tysiące kilometrów stąd można przenieść smaki z Europy. To dosłownie to są takie smaki, które my znamy, moi drodzy. Ojejku. Szanowni państwo, pierwszy raz się spotykam, żeby przy sznyclu było coś podobnego do babki ziemniaczanej, bo ja was chyba okłamałem trochę. To nie jest babka, to jest na słodko, to jest może coś z kasza, manna. Na słodko, autentycznie, to jest taki ala deserek. Wow. Myślałem, że babka ziemniaczana. Takie zaskoczenie, ty. I to jest tarta dyniowa. Niesamowite. To niby jest przysmak, znaczy deser, niby. To jest deser, tutaj południowoafrykański. Smaczny bardzo, taki delikatny. Ja bym to pomylił z kaszą manną, normalnie. W życiu bym nie powiedział, że to jest dynia. A to jest, moi drodzy, dynia. Dostałem do dania obiadowego. Ciekawe, nie? Zapłaciłem 145 randów, czyli około 30 zł za to danie. Ale powiem wam, że przekonał mnie na tyle, że zostaję w tym hotelu. No klimat mega. Śmiejcie się albo się nie śmiejcie, ale w tym hoteliku ja się zabunkruję na dzisiaj. No powiem wam, że skradł moje serce. Jedząc już w tej restauracji wiedziałem, że tutaj zostanę. 100 ogólnie wyszedł nocleg dzisiaj przez internet. Nie przez internet 140. W ogóle jakaś taka dziwna, wiecie, różnica cenowa. No więc tak o, ponoć nie było tu remontowane zbyt mocno, tak naprawdę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. To nie jest mój pokój chyba, ja mam 12, a to jest 8. Idziemy tutaj dalej. Pani mi dawała pilot do tego, a tutaj musimy skręcić. Tutaj jest z jakieś 40 pokoi. Tak myślę. Zobaczcie, jeszcze tak idąc sobie wejdziemy do różnych pokoi. Tutaj taki rodzinny bardziej, ale zobaczcie, jak to elegancko wszystko wygląda. Zobaczcie, jak doświetlona mocno łazienka. To nie jest mój pokój. Ten pokój byłby pewnie droższy, bo tutaj są 2 łóżka. Jedno takie duże i jedno mniejsze. Powiem wam, że klimat tego miejsca sam w sobie już mnie przyciągnął. 11, 13 i tu jest 12, czyli moja miejscówka. No, taka powiedziałbym cela trochę, ale klimatyczna. Pięknie. Co za oknem? Za oknem, szanowni państwo, nic. Zauważcie, że w takim hoteliku nawet nie ma grzania. Widzicie? Za 100 i nie ma żadnego kaloryfera bądź czegoś, co mogłoby dogrzać. Piękne biureczko z takim krzesłem do montowania. No, zobaczcie łazienkę, bo łazienka jest naprawdę w tym wszystkim super ciekawa. Może tutaj jest tak ciepło, że nie trzeba się grzać? Nie wiem. Oddzielne wejście do toalety. Tutaj. I teraz zobaczcie, jak wygląda prysznic i umywalka. Proszę. W ten sposób to wygląda. Ciekawe, co? Ciśnienie wody, powiedziałbym, co najmniej pozostawia wiele do życzenia. To jest zimna. Chyba. To jest ciepła. Ciepłej w ogóle nie ma. Ale zobaczcie na to, jak tutaj... A nie jest na optymalną, jest coraz gorętsza. Jak tutaj myć ręce w ogóle? O co chodzi? Zobaczcie, zimna nie działa. Znaczy działa, ale leci tak słabo, że... Ciekawe dlaczego nie ma ciśnienia tutaj w zimnej. Ciekaw jestem.
Ale dziwne, zobaczcie, normalnie na 2 palce, no. Musisz tak dziwnie się tutaj gimnastykować. I ale wychodzę. Wychodzę, jeszcze połażę sobie po mieście trochę. Powiem wam, że... Czy wziąłem klucz? Dobra, wziąłem. Przypał by był. Muszę iść podpytać, czy ogólnie będzie tutaj możliwość czajniczka elektrycznego. To by było spoko, bo bym mógł sobie herbatki pić, nie? Wow. Ależ robi wrażenie. Czy ja wam wspominałem o tym, dlaczego Burowie znaleźli się w ogóle w Afryce? Chyba nie. To dajcie mi sekundkę, tylko sprawdzę na mapie, w którą stronę mam iść. Na dworzec kolejowy. Mamy XVII wiek i w XVII wieku Holandia słynęła z podboi morskich. Przemieszczali się głównie do Azji i zajmowało to od 4 do 6 miesięcy. Mówię tutaj o kierunku takim jak na przykład Holandia, Indie. W czasie tej podróży bardzo dużo żeglarzy umierało ze względu na choroby typu szkorbut, braku witamin, szanowni państwo. Więc co Holendrzy wymyślili? Że przydałoby się mieć tak mniej więcej w połowie trasy, tak długiej, jakiś punkt, w którym można by było odpocząć. No i Kapsztad wydawał się wspaniałym miejscem ku temu. Jednak 150 lat temu Brytyjczycy zdecydowali, że to jednak będzie ich miejsce i oni tam będą mieć swoją bazę. No i Burów pogonili. No i taka sytuacja. XVII wiek, zdobywanie i odkrywanie nowych lądów sprawiło, że Burowie się tutaj po prostu pojawili. Niektórzy jak wysiedli ze statku, to już nie chcieli dalej płynąć, więc zostawali tutaj. I siłą rzeczy okazało się, że tutaj jest dużo żyznych gleb i duży potencjał, bo pamiętajmy o tym, że tutaj była ogromnie tania siła robocza. Jeszcze przed zniesieniem apartheidu to wszystko tutaj pracowało, wiecie, tak, że tak powiem, w całkiem dobrej harmonii, wbrew pozorom. O nie mogę, ty, City Golf. Budżetowa wersja wypuszczany właśnie w RPA. I teraz taka konkluzja. Jak spojrzycie na statystyki śmierci, o tak to ujmijmy, przed apartheidem, gdzie no możecie sobie, wiecie, już sami dopowiedzieć o co chodzi, i po apartheidzie, po 94, kiedy doszło do równouprawnienia, do tego, że czarnoskórzy, kolorowi w sumie, bo też Hindusi i inne nacje azjatyckie też mogły głosować, to jak zmieniła się procentowo ilość zgonów? I tak, wcześniej było to spowodowane na przykład wyeksploatowaniem pracownika. No bo wiecie, tania siła robocza ma pracować, ma przynosić zyski. A teraz ten procentowy odsetek zgonów jest zupełnie czym innym podyktowany. Jest podyktowany, szanowni państwo, już wam mówię czym. Kradzieżami, napadami i różnymi, good morning madam, i różnymi innymi rzeczami, o których możecie już sobie sami dopowiedzieć. Frytki plus Rosjanin, czyli kiełbasa, bo Russian to jest kiełbasa. Fajnie nazwany, ty. Zobaczcie, w takich małych farmerskich miasteczkach to tak na dobrą sprawę mordo, jakbyś mi tutaj wjechał w kolano, to bym musiał skasować auto i podróżować autem. To tutaj jest relatywnie bezpiecznie, nie? Zauważcie też pick-upy. One się nazywają w języku Afrikanes bari. No i takimi bari właśnie przemieszczają się głównie farmerzy. To nie jest moda, to jest pewnego rodzaju styl życia tutaj, bo takim pick-upem zarabia się, moi drodzy, na życie. No i one po prostu są praktyczne. Te Toyotki rzadko się psują. Zobaczcie, jak dużo ich jest w Afryce i jak dużo jest ich w Azji. Słuchajcie, jest Dr. Piri. Dr. Piri wygląda na takiego, powiedziałbym, alternatywnego doktora. Szamana można powiedzieć. Zobaczcie, laseczki. Jakie różne, z takimi wyrobione miotełki. Hello, Dr. Piri. Hello, very good brother. Can we look the shop? Yes, no problem. Thank you so much, brother. Słuchajcie, zobaczcie, jakie tutaj mają gliniane dzbanuszki, tykwa z buszu do picia, to można używać jako kubek albo do podawania leków. Piri tutaj ma bardzo dużo, zauważcie,
różnych roślin na różne dolegliwości. A tutaj na przykład to są kolce jeżozwierza, które zastępują strzykawkę, szanowni państwo, tutaj właśnie się dowiedziałem, do podawania podskórnego właśnie różnych leków. No i Piri tutaj zna wszystkie działania tych właśnie rzeczy. Zobaczcie, tutaj można od kory, po jakieś korzonki różnych roślin, znowu kora, tutaj znowu jakieś różne, zobaczcie, liście. So, Dr. Piri, Yes. if somebody come Yeah. for stomach problem, I got medicine. what medicine? Show for us, for stomach. I got this medicine for the stomach. Okay, This one. this one, Yeah, what is the name? This one is what you said in Jokane. It's expensive. It's not expensive. Too much. How much It's rand? 150, 180 rand. 180. Yeah. This one you take here, you're going to be 2 liters. And then you drink. Stomach finish. Ah, if you got okay. headache or stress, you are not sleep at night, and then you'll be nice. For good love. Yeah, good. For the men. For the men. Yes. Do you have something? I got The power. something, yeah, power. Yes. Yeah. Okej. Yeah, Ukryte. It's this one. Yeah, and also it's a Siła dla mężczyzny. the medicine. This is from the rock. Yeah. Rock? Yeah, it's the trees. You still Strong. Yeah, strong. Stamina. Yeah. Korekt. The- Pregnant. Yeah, you're gonna get pregnant. Słuchajcie, to jest dla kobiet, które starają się o dziecko. This is also from the tree? For the trees. From the trees. Wszystko all tutaj, the- większość yeah, albo z drzewa, albo właśnie z kamienia. Tutaj jak kobieta chce zajść w ciążę. Yeah. Traditional, zobaczcie, jakie piękne sukienki u doktora Piri. Doktor jest tutaj z Malawi. Od 91 roku jest tutaj właśnie w RPA, a tu w sumie w Betlejem i w okolicy trochę mieszkał, nie? Więc This no. one, you're gonna come here. Zobaczcie, po znajomości. Zobaczcie, co my tutaj You mamy. make what constitution here. Yeah, you make constitution. Then someone come with the sick, and then we'll shake him, and then. So you know that some black magic? You know this. Yeah. Okej, tutaj zobaczcie, doktor zna się na czarnej magii. If somebody come and say, I'm not lucky person, Yeah. so you can Yeah, fix it. fix it. Yeah. Widzicie, jak ktoś ma jakieś złe no to doktor Pire może tutaj wygonić, że tak powiem, diabła. No to jest całe stanowisko. So this is your office, Yeah. doctor office. Yeah. Wow, amazing, cool. Piękne, słuchajcie, to jest właśnie miejsce, gdzie się wygania złe moce. Wychodzę od doktora Piri, no i widzicie, człowiek wpadł, poznał doktora, szamana, jakby coś tam było, coś się nie wiodło w życiu, to jeden telefon i po temacie. Powiem wam tak, że nie wiem, co tu się produkuje. Tutaj widzę, że ziomek browary wiezie, ale tutaj chyba się nie waży piwa, a może i się waży piwo. Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko powiedzieć. My idziemy właśnie, szanowni państwo, na dworzec kolejowy, który, jak wiecie, nie funkcjonuje już. W sumie nie tak do końca. Potężna fabryka mąki. Chleb tutaj robili, w sensie mąkę na chleb, nie? Ale tak naprawdę 10 lat temu zamknęli, później była fabryka coli, też zamknęli. Przy przystanku wali moczem, ognisko palą, chłopaki sobie. Tutaj browarki spijają po prawej stronie. Proszę zobaczyć, gdzie w mieście nie spojrzysz, wszędzie praktycznie silosy zbożowe. To jest, moi drodzy, Zagłębie chleba, można powiedzieć śmiało. Droga na stację kolejową starą wygląda, jakby co najmniej tutaj jakieś zombie występowało. Mordo, wchodzisz na własne ryzyko tutaj, bo tutaj nie ma żadnych informacji, komunikatów, więc wchodzisz na własne ryzyko. Więc ja ryzykuję wasze życie i swoje sandały. Trzeba pamiętać, że na takich stacjach bardzo często przybywają przeróżne elementy, ale to nie jest nam straszne. Najbardziej straszne jest to, szanowni państwo, jak można było dopuścić do degradacji tak fantastycznie rozwiniętej sieci kolejowej, która nie tylko pozwalała przewozić towary, ale również pozwalała przemieszczać się lokalnym ludziom, pasażerom.
do tak tragicznego stanu, jaki mamy dziś. Stan stacji w Betlejem określam na tragiczny, niefunkcjonujący praktycznie. Dlaczego mówię, że praktycznie? Ponieważ funkcjonuje tutaj coś takiego jak ekskluzywna linia turystyczna. Ona jedzie do Durbanu z Johannesburga chyba, jak dobrze pamiętam. I moi drodzy, to jest taki all-inclusive pociąg, w którym śpisz, jesz i zwiedzasz. Oni tutaj w Betlejem się zatrzymują technicznie, żeby się później przedostać do Parku Narodowego, no i tam turystom pokazać na przykład te lwy w Parku Narodowym. No ja ja nie jestem tym typem tej osoby, nie? Żeby jechać, oglądać lwy. Lwy to ja się naoglądałem w Botswanie, jak jechałem autostopem i hulajnogą w 2019. Czujecie? Kurde, tam normalnie jedziesz przez Park Narodowy i nie ma... w ogóle normalnie wpadasz przez Park Narodowy i tam normalnie masz dzikie zwierzęta. Tak wygląda tabor kolejowy. Widać, że jeden jest bardziej używany niż drugi. No urbex, totalny urbex. I zobaczcie, tutaj można czarować o równouprawnieniu, o postępie ekonomicznym, o tym, jacy są biali, jacy są czarni, jakie są inne nacje, ale to pokazuje, że nawet jeżeli przywieziesz do kraju afrykańskiego, generalizuję teraz, coś na poziomie, bo umówmy się, no ta stacja kolejowa, ona była na wysokim poziomie jeszcze jakieś 40 lat temu. I teraz sytuacja taka, że po upadku apartheidu po prostu białym się nie opłacało już, wiecie, eksportować surowców przeróżnych. Od złota po jakieś sypkie surowce, które było można transportować po prostu koleją towarową. No to zobaczcie, to już się nikomu nie opłacało. Nikt po prostu nie wziął tego na klatę. No i jest jak jest. A wiemy wszyscy, że transport kolejowy jest najtańszy, najszybszy, najbezpieczniejszy, wbrew pozorom. I tak to mniej więcej wygląda, nie? Taka sytuacja, że coś dasz, zbudujesz, ale później jak nie będziesz trzymać nad tym kontroli, ręki, to po prostu znika w oczach. No i tych wszystkich ludzi, którzy będą za chwilkę pisać albo mówić, że kierowniku, ale to jest bardzo rasistowskie. Może i jest, ale wiecie, to różnymi słowami można nazwać. Mówienie, że ktoś nie dba o coś, że akurat kolor skóry determinuje coś. Różnymi słowami można to określać, ale życie pokazuje i to, no, wiecie, no tyle ile czasu spędziłem w Afryce, ile wam pokazuje tego, jak to wygląda, no to inne wnioski mi się nie nasuwają. Po prostu. Bethlehem Junction, stop dla Bloemfontein, Durban, Frankfurt. Na tych stacjach, do tych stacji zmierza pociąg. Moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą szwędaczko-zwiedzaczkę sandałową, żebyście mogli troszkę poznać surowego świata. Nie ma co owijać w skarpetę, szanowni państwo, że kanał Jak to daleko to jest pokazywanie wam surowego świata. Bez scenariuszy, bez udziwnień, bez udogodnień. No dobra, z tymi udogodnieniami to można polemizować, bo dzisiaj hotelik za 100. Moi drodzy, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz koniecznie, no i poczta sandałowa będzie niezmiernie ważna, żeby odcinki szły dalej, a kanał, żeby się rozwijał. Dzięki temu ja mam więcej motywacji, dzięki temu życie płynie i podróż płynie. Jak porównuję swoją podróż aktualną do tego, co kiedyś było, to moi drodzy, to kiedyś było niskobudżetowe podróżowanie, a dzisiaj naprawdę czuję, że to już nie jest niskobudżetowe podróżowanie, chociaż to może tak wyglądać. Więc niech was nie złudzi to, jak to wygląda, bo ja niskobudżetowe podróżowanie chyba zostawiłem jakieś 3 lata temu. Dziwnie to brzmi, jak oglądacie pewnie ten odcinek, ale takie są realia. Kurczę, jaka ta Afryka jest droga. Dobra, słuchajcie, kończę. Uciekam stąd, uciekam na bazę, pomontuję sobie jeszcze odcinki. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Jak coś odwaliliście, to przeproście. Jak nawet nie odwaliliście, a ktoś nie potrafi przeprosić, to wy przeproście. A czemu by nie? Słowo nie boli, przepraszam. Jak już oglądacie odcinek, a ja wam przypominam takie podstawowe rzeczy, powiedzcie przepraszam i niech życie płynie dalej.
Nie ma co się obrażać. Dokładnie, nie? No dobra, no. Do usłyszenia, do zobaczenia z południowej Afryki, moi drodzy. Czołem, kłaniam się niziutko. Aquilo llena volante